Dzień dobry, słońca wy moje. Kolejny van life'ik. Słuchajcie, dzisiaj kierunek Wybrzeże. Na pierwszy rzut oka wyznaczyłem sobie Dziwnówek, ale nie wiem, czy tam de facto wyląduję docelowo, czy tam będę spał, zobaczę. Miałem plany zupełnie inne. Miałem plany takie, żeby wziąć dwie dziewczyny, sobie pojechać... Przepraszam bardzo, ale jeszcze chory jestem. Jeszcze raz, plany miałem takie, żeby wziąć dwie dziewczyny, dwie córki swoje i pojechać właśnie na Wybrzeże do Międzyzdrojów. Tam wiecie, Zagrodę Żubrów odwiedzić, połazić sobie w ogóle i nakręcić fajny film. A, że ma padać cały weekend, słuchajcie, no już zobaczcie, już w tej chwili takie niebo jest, jak tu widzicie. Jeszcze nie pada, ale ma zacząć padać właśnie od dzisiaj, od wieczora i ma padać cały weekend. No to wiecie, jak to jest z dzieciakami, na co mam w busie z nimi siedzieć, żeby się nudziły. No bez sensu, i one by się nudziły i ja bym się wkurzał, że one się nudzą i marudzą, a ja sobie dam radę, dlatego jadę sam, dziewczynami pojadę, jak będzie ładna pogoda. Mój plan to Dziwnówek, ale gdzie wyląduję docelowo, któż to wie, wiecie, że ja zmieniam plany na stop. Także jadę. A jestem teraz, słuchajcie, przed Kauflandem. Jestem nie widać, tam jest lekko widać, że to Kaufland. Jestem na Ustowie. Niedawno powstał, jakiś czas temu powstał Kaufland tutaj. Ja do Kauflanda nigdy nie chodziłem, ale ostatnio miałem okazję być tutaj. Tu jest takie żarcie, którego się nie spotyka w innych sklepach. Będąc właśnie niedawno, kupiłem sobie żarcie typowo koreańskie, z Korei. Produkcja koreańska. A ja lubię tą kuchnię, także dzisiaj będziemy sobie tak pichcić troszeczkę, też z gotowców może, nie będę tak jakiś kreatywny, chociaż któż to wie, zobaczymy. Pójdę do sklepu, to zobaczę. Idę teraz właśnie na zakupy, zaopatrzyć się. A czy będę coś pił? Cóż, zobaczymy. Nie wiem, być może. Znowu spotykamy się przy koszu. Takie dobro Marcelek kupił. Będzie pite dzisiaj standardowo Lech. Ja ale jak ci ludzie jeżdżą. Po to mnie wyprzedził, żeby się wcisnąć w lukę, kurczę, i przyhamować, idiota. Jadę sobie tako na luzacko. Szybciej, wyprzedzaj. No, ten jełop. A baba. Można wybaczyć. No, jadę sobie tak na luzacko. Spokojnie, 130. Tutaj zobaczcie, już mokra była jezdnia, musiało tu padać. No pogoda, jak widzicie, takie przebłyski są na razie. Ma mocno wiać do 17 niby nad morzem. Fajnie będą fale. Będę teraz robił manewr bardzo niebezpieczny, wyprzedzanie ciężarówki. Kurde, mamy piątek, a tir napierdala za tirem, kurde, cały czas. A ten jedzie na pusto. Panie, za PRL-u to by było. Dopiero wyjechałem ze Szczecina, jeszcze mam 68 km, także myślę, że widzimy się na miejscu, bo nie będę pieprzył. Kurczę, no chyba, że lubicie takie moje gadanie podczas jazdy, mogę gadać. Siku mi się chce, muszę się zatrzymać na siku. No i stało się to, co miało stać. Nareszcie zaczął padać deszcz. Stanąłem sobie tu, na siusiu, muszę, bo nie wyrobię. Ale jest puściutko, zobaczcie, nikogo nie ma. Tam jakiś tir stoi. Woda niezdatna do spożycia, tylko tam jest napisane. Ale mi na wodzie nie zależy. I dojechałem. Stoję sobie na końcu, zobaczcie. Taka dróżka tutaj. Tam jest... Pamiętacie to z moich filmów. Tutaj sobie chyba spędzę noc. Nie wiem, czy nie podjadę kawałek dalej, ale jeszcze zobaczę. Dobra, ubierę się teraz, bo wieje jak cholera. Biorę sobie wiatrówkę i idę zobaczyć nad morze, bo później może lać i może nie być okazji, żeby zobaczyć morze. Zobaczcie, jakie powstały, kurde, blokowiska. Masakra. Tu kiedyś nic nie było. Fajnie było. No ale niestety teraz tak jest jak jest. Ten odcinek oraz przyszły będę kręcił 7. Z tego względu, że na moją 9 ponoć kupiec przyjeżdża, bo jak wiecie, mówiłem, że będę sprzedawał 9. Puściłem ogłoszenie na Eliksie, jeszcze nie zdążyłem nawet wam o tym powiedzieć. Kupiec dzisiaj chce przyjechać wieczorem, no wyjechałem niestety, więc żona będzie musiała załatwić ten biznes. Jak się sprzeda, to kupię sobie 11, właśnie wyszła. Zobaczymy. No a teraz będę nagrywał 7, która świetnie się spisuje, kurde, jak wiecie, od jakiegoś czasu jestem bardzo zadowolony z niej. To już znacie z moich filmów, bo tu byłem nieraz. Patrz, jak się drzewo wypieprzyło. A teraz to można chodzić. Luks. Nie ma ludzi, pusto. I jak cię rany boskie, kocham, zobaczcie jakie niebo. Masakra. Kręci mnie, by w tym budynku tutaj jest do wynajęcia apartament na samej górze, dwupoziomowy. I kręci mnie, żeby to wynająć. I sobie zobaczcie, jak się tam mieszka. Teraz widać, nie? Zobaczcie, jaka masakra. Ciekaw jestem, jak ta 7 będzie teraz nagrywać,
bo mam wokół niej kupiłem sobie taką piankę, kurczę, praktycznie kamera jest w piance, właśnie przeciwwiatrowi. Pewnie coś będzie słychać, bo bez tej pianki to jakaś totalna masakra była. A to Porta Mare, kiedyś ośrodek Stoczni Szczecińskiej, 4 oddzielne bloki, teraz połączone w jeden monolit. Ach, ile tu się spędzało czasu za dzieciaka, to mówię wam. Ja tu Dziwnówek tu na pamięć znałem, wszystkie nory, wiedziałem gdzie tu można pójść. A teraz kurde nie poznaję tego. Tak się rozbudowało i skomercjalizowało niestety. Takie czasy. Ole będę spierdał zaraz. To widać teraz. Ciekawe czy jest fala, obstawiajcie. Ja obstawiam, że jest. No i to jest fala, kurde. Takiej poskakać to. Kurde, ten pomost, słuchajcie, masakra. Ściana tyle biorą, a nie dbają o to. Tu zagrodzony, bo w takim złym stanie, już w zeszłym roku nawet był w złym stanie i gówno zrobili. Najlepiej pierdolnąć blok, sprzedać apartamenty, a resztę mieć wyjechane. Niestety, tak to jest. Jezu. Zobaczcie na to niebo. Brzydka masakra zaraz. Nie sądziłem, że jeszcze będę nad Bałtykiem tak szybko, ale jakoś się udało. To taki spontan był, w sumie miałem jechać gdzie indziej, mówię, ale pojadę na wybrzeże, czy nie spałem na wybrzeżu sam, ale i tak będę tutaj jechał, bo będę jechał do hotelu, hotel tylko jak to się nazywa, Resort Spa and coś tam, nie pamiętam. Będę jechał 2 razy, na początku października i jakoś tak pod koniec, najpierw do Grzybowa, a potem do Ustroni Morskiej, kawałeczek dalej. No jak wiecie, mam te vouchery, które muszę wykorzystać. Fajnie zrobili, że nie trzeba tego vouchera wykorzystywać jednego, bo wcześniej było tak, że kupowało się za 3,5 koła chyba, czy 3, nawet nie pamiętam teraz. 5 voucherów na tygodniowe pobyty, czyli 5 pobytów po tygodniu za 3000 czy 3,5. Tanio, nie? No tanio. Tylko że widzicie, my prowadząc taki biznes jak prowadzimy, raz pojechaliśmy sobie tak na tydzień, zawiesiliśmy działalność, znaczy zawiesiliśmy. Przestaliśmy handlować, straty były niemiłosierne jak dla nas, także to dla nas się nie opłacało, ale na szczęście wprowadzili coś takiego, że jeden voucher można podzielić sobie na 2 pobyty po 3 dni. I to rewelacja dla nas, także możemy sobie jechać, także będziemy teraz właśnie jechać na jeden voucher od czwartku do niedzieli. Zajebista sprawa, więc jedziemy. Powiecie poza sezonem, ale co z tego, też jest fajnie. Dobra, chyba trzeba spierdalać, bo kurde, zobaczcie co się dzieje. Wieje wiatr, ale jest ciepły, ciepły. Koleżanki czekają na chleb, ale nie wziąłem, a mogłem wziąć. No już trudno. Dobra, z Pinkalam idziemy gdzieś w miasto. Ale się zmęczyłem. Ale akurat z tego kierunku, gdzie wieje wiatr, nadciągają takie czarne chmury, że nie wiem, czy zdążę dojść do auta. O, tam na końcu stoi moja machina. Ja myślę, że chyba tam zostanę. Bo też myślałem, żeby tutaj, nie? Bo tutaj koło tych domków takich małych, mówię, bo tam płot jest, nie będą zaglądać, ale w tych blokach tu kurde chyba nikogo nie ma. Niby samochody są, ale w większości są rolety pospuszczane. Także mnie się wydaje, że tu nikogo nie ma. Zaraz wam pokażę, jak sobie zreorganizowałem sobie w środku w kamperku. W busie znaczy się, o, zaczyna mocno padać. Trzeba kaptur. Ewakuacja! Jak widzicie, wróciłem do starej wersji, czyli łóżeczko tutaj. Tylko pod spodem dałem płytę, bo tam się jednak zapadało. Jak się położy tą kanapę całą, tam są zagłówki, no i to wszystko mi tam spadało. A dzięki zastosowaniu tej płyty problem zniknął i śpi się naprawdę wyśmienicie, więc po cholerę mam to zmieniać. Ciasno tu miałem jak cholera, pamiętacie, bo tutaj sobie siedziałem, kurczę. No tu miałem krzesełko, tutaj sobie miałem tą deskę, na której sobie jadłem, a całe tutaj to miejsce zajmowało mi ta półka, łóżko, pod spodem, kurczę, moje akcesoria kuchenne, no i wszystkie rzeczy potrzebne. A teraz akcesoria kuchenne mam, słuchajcie, tu, więc zawsze mam pod ręką, po prostu mogę sobie tutaj sięgnąć elegancko. A tu patrzcie, luks. Nóżki sobie mogę wyciągnąć elegancko, dużo miejsca. Zawsze mogę wyjść, a nie przy wychodzeniu zawsze musiałem składać, kurczę, te krzesełko, żeby po prostu wyjść. Bo jak wiecie, siedziałem tutaj tyłem. No i teraz jest luksusowo.
Tutaj planuję sobie jeszcze zrobić, bo tutaj jak widzicie po zbiorniku zostały mi ni to nakrętki, czyli gwinty, tu oryginalne, tu nieoryginalne, tu pod spodem, tu pod spodem, tu chyba zdaje się jest jeszcze, tu jest, więc zrobię sobie taką małą półeczkę tutaj, takiej szerokości gdzieś tu, przykręcę do tych istniejących otworów i będzie cacy. Wiecie, takie jak kamerę położyć, telefon, żeby się ładował w nocy i takie tam pierdoły, nie? No i tak będzie lepiej. No i druga sprawa, że będę jeździł z Ramzesem, moim psiakiem, który podrośnie. No to też musi gdzieś mieć miejsce, prawda? Nie, tutaj to nie ma miejsca, jest do dupy, nie? Stół roboczy. Gdzie masz stół roboczy, Marcin? No tu będę miał stół roboczy. Podniosę sobie materac i zobaczcie, jaki wielki stół roboczy mam. Także luks, to powinno się tam oprzeć akurat o górę i będzie zasłonięte, będzie fajnie. No i tutaj mogę sobie siedzieć, sączyć browarka. Tam mam mocowanie na tablet, gdzie zamocuję sobie tablecik i będę coś oglądał i będzie po prostu luks. A dzisiaj bym coś zjadł i zaraz będę robił. Zjem sobie standardowe danie, czyli pierożki gyoza, czy jak to tam się wymawia, nie wiem, w bulionie z pastą sempio, z ostrą koreańską pastą, no i dużo tego, ja to lubię. Tak mam na to ochotę, standardowe danie, a jutro może coś innego zrobimy, ale dopiero jutro. Muszę kurde zasłonić to okno tutaj jakoś, bo tu trochę ludzi chodzi, tam jakieś joggingi, tutaj podjechał na przykład samochód i jogging sobie uprawiają. Bo wiesz, że tu na razie jakąś kurtkę. Muszę wymyślić jakieś zasłonki, kurczę. Takie, ale tak wiecie, mało inwazyjne jakieś. Nie wiem, może na magnesy, bo to jest to jest blacha, więc można by na magnesy jakiś sznurek, jakąś kotarkę mychnąć, taką szybko ściąganą. No myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tu też w ogóle na noc na przykład można w 4 miejscach pyk, 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 pyk. Taką jakąś nieprzepuszczającą w ogóle światła materiał jakiś, kurczę, wszyć magnesy, że ona by mi wszyła, po prostu takie placki na wklejanie i już, co? Co wy na tym myślicie? Bo ja nie muszę mieć tam odsuwane jakieś coś tego pierdoły, tylko na magnesy. Tak, to jest dobry pomysł, takie coś muszę zrobić. No wiecie, teraz jak zapalę światło, to mnie doskonale widać dookoła. Zgaszę, to mnie nie widać, bo to mam przyciemniane szyby, no ale jak zapalę światło, mówię, jestem jak kurczę na scenie. No w sumie z drugiej strony też mi nie przeszkadza, ale zasłonię. O! I tak wygląda mój stół roboczy. Tam trochę podniesiony jest, bo tam jest gąbka pod spodem, nieważne, ale jest ok. Zobaczcie, jaką mam teraz, kurde, przestrzeń roboczą. No mogę wszystko robić. Więc robimy żarcie. Moi drodzy, robimy żarcie. Już wam mówiłem, co będę robił. Pasta sempio i pierożki gyoza z kurczakiem. Uwielbiam. O, kurde, już się skaleczyłem. Trzeba tak podsmażyć, potem zalać wodą, aż odparuje, ale zrobimy trochę po chińsku, czyli po marcinowemu. Usmażę to po prostu tutaj bezpośrednio w garku i będzie też luks. Jak tam gaz, pokaż, wygląda. O, prawie cała. Więc będziemy sobie... O. Mam tutaj wielkopolski olej jeszcze z tych tańszych dostaw. To jest bardzo proste danie, także tutaj nie ma się co rozwodzić. Zapachniało. O! Moment i strasznie szybko się grzeje. Ta kuchenka jest bardzo wysoko kaloryczna, że tak powiem, nie? Zobaczcie, dopiero co włożyłem, na płaską stroną się smaży. Jeszcze zmniejszę. Trochę mało miejsca, ale upchniemy i będzie git. Zobaczcie, taki mały płomyk, nie wiem czy to na kamerze widać, ale jest kurde tak kaloryczny. Sojowy sos. No patrzcie, kurde, i znowu się skaleczyłem w palucha. Ajajajajaj. Palucha se skaleczyłem, kurczę, będąc w Oszonie wczoraj. Podniosłem jakąś puszkę, kurde, i się skaleczyłem. Teraz powinno się to zalać wodą. Mam tu wodę. O, troszeczkę. Mam przykrywkę. O. Teraz trochę popichcimy. Trochę po chińsku to robię, bo powinienem to zrobić na patelni. Podsmażyć. Potem wlewa się troszeczkę wody. Pod przykryciem delikatnie dusi do odparowania wody. Tak głosi przepis. W międzyczasie robi się bulion i później te pierożki do bulionu. A ja zrobię teraz tak, że usmażę. Teraz podduszę trochę. Doleję trochę wody. Zrobię bulion z tym, co jest tutaj. I resztę już standardowo. Dobra, nie pierdol, tylko rób. Mamy tutaj piękne, co nieco. To sobie zawiniemy na później, może jajkownicę jakąś rano się zrobi, albo coś. Jak tam gotuje się? Gotuje się elegancko.
Jak to Chińczycy, oni uwielbiają takie na grubo. Ja też to zrobię. Co za dużo to niezdrowo, no a to też skroiwe. Nie będziemy wywalać, nie? No. Bulionu oczywiście nie mam swojego, byłby najlepszy, no ale jeżeli się nie ma, to skorzystamy z kostek winiary. Pogoda, jak słyszycie, napierdziela. Ile mamy stopni tutaj? Ja wam powiem, 19 stopni, no w busie jest fajnie. Dobra, jak to tam wygląda? Pokazać mi. O, patrzcie na to. Lux. Ciekawe, czy przyjedzie ten gościu po tą kamerę. Wiecie, kto jest? Człowiek się umawia, a nie przyjeżdża później, nie? Jak to tam wygląda? Pokaż. Oddzieliłość się od dna. Oddzieliłość się, dobra, i tak to się dzieje. O, super. Dobra, i teraz tak. Dolejemy trochę wody. O. Lejemy sos sojowy, który był dołączony. O. Wrzucimy kochę. Trochę zmierzczoną, w kieszeni ją nosiłem. Może jedna wystarczy. Nie, dobra. A, dodamy jeszcze pastę, sorry, zapomniałem. Uwielbiam tą pastę, w ogóle lubię kuchnię koreańską. No, damy taką porządną, zacną ilość. Już nabiera takiego fajnego, czerwoniutkiego koloru. Się delikatnie mieszać, bo mówię, robię to po chińsku na odwrót. Ja tą kostkę jeszcze jednak dam. Ja lubię intensywność, wiecie? No, będą walczyć, że to niezdrowe, że to w ogóle. Wy to jecie, czy ja? A co jest zdrowe w dzisiejszych czasach? Tak naprawdę chyba nic. To jest mój smak. Dobra, poczekamy, aż się zagotuje i będziemy szamać. No patrzcie, jak sobie zrobiłem, wam pokażę. Patrzcie, zobaczcie. Patrzcie, jaką sobie kotarę zrobiłem elegancko. Widzicie, ten sznurek, co wisi? Wcisnąłem sobie taką szparę, bo tu jest taka szpara pomiędzy szybą a blachą. Idealnie przytrzymał mi. No, a widzicie, materac jest tam, wciśnięty z tyłu. Elegancko i go wyciągnę na noc, jak będę potrzebował. Tak, luks. Telewizor zawiesiłem, jak widzicie. Tutaj jeszcze elegancko podpięty jest podładowanie. Kupiłem też nowe kable, bo kurczę, słuchajcie, kable mi się popsuły, kurczę, chyba ze 3 naraz, w tym jedno oryginalne GoPro. No nie wiem, co się stało, co podpinałem do kompa, to wyskakiwał komunikat, że gniazdo jest przeciążone, coś tamtego, jakieś zwarcia się pewnie porobiły, dupa. No i tak to wygląda, mam luks, tutaj kurczę, czujnik, patrzcie, 49 ppm, czyli wykrył pewnie ten dwutlenek węgla, albo co ja robię, otworzę trochę, niech się poprzywietrza. Zobaczcie, widzicie? 55 jakichś ppm wykrył. Taki czujnik warto mieć. Dobra, my tu gadu. O Jezu, starczy, dobra, wyłączam. Lux. Dobra, możemy to ściągnąć. I teraz trawę wrzucamy. O. I to jest danie, które uwielbiam. Dobra, słuchajcie, nie będę was zanudzał żarciem. Tak to wygląda. To jest żarcie Marcinka. Pierożki gejoza w barszczu, kurwa, debilu. Pierożki gejoza w wywarze, bulionie. Najlepiej własnym, na kurce zrobionej albo na kostkach. Do tego pasta sempio, taka koreańska, sojowa, ostra. Ja wersję ostrą wybrałem. Do tego szczypior, czy to akurat była dymka nazwana chyba. Gruby, czy zwykły, nawet ten cienki. Luks żarcie. Ja tak lubię. Więc jem, życzcie mi smacznego, a jak i wy jecie, życzę też wam smacznego. To jedzmy. Zajebista potrawa. Rozgrzewająca, po prostu przezajebista, spróbujcie sami. Taka pogoda. Wieje jak diabli. Ludzie wypełzli na spacery. O, a ja mam śmietniczek. Od razu śmieci wywalimy. Tutaj widzę, że dawno nie opróżniany. No, dobra, więc tak będzie. W tym miejscu, kurde, jeśli nie było bloków, tylko stały bloki takie kolonijne. Ja tam byłem na kolonii parę razy. A teraz jest blokowisko. Jak patrzę na tego typu blokowiska, to mi się żygać chce naprawdę. Nie mógłbym mieszkać w takim poukładanym, taki wiecie, macie swoje miejsce parkingowe, że tylko tu możecie zaparkować, wjeżdżacie, tu szlabany, wjazdy, tak jak tutaj brama wjazdowa na przykład. Jakaś masakra, ja bym nie mógł tak. To jest takie korporacyjne, mógłbym powiedzieć. Świat zmierza do jakiegoś gówna, shitu. Dobra, przejdźmy się tutaj, zobaczymy, co tu się stanęło.
co tu się zrobiło. Tutaj są wolne miejsca. Też można zaparkować sobie na noc. Tylko że tu nie ma gdzie się odlać, no nie? Za każdym razem musiałbym gdzieś popierdzielać, żeby się odlać, a tam przynajmniej wyjdę ze samochód i już załatwam sprawę i po sprawie, że tak powiem. Widzicie? Lodzika można zjeść. Jeszcze czynne są niektóre rzeczy. No wcześniej tu jechałem. No może nie tu, ale tam wcześniej, o tam. No to pootwierane niektóre rzeczy. O tam na przykład sklep na rogu też jest otwarty. W Czasowicze jacyś są, kurde. W domkach niektórych. Także już tak jest poza sezonem, ale to już wszystko umiera powoli. Ale jeszcze coś tam dogorywają niektóre jednostki. Ja tutaj tak patrzę i widzę, cofam się w przeszłość swojej wyobraźni. Tutaj na samym końcu stał taki duży kontener. No dokładnie gdzie ta fontanna teraz tam tryska, może troszeczkę dalej. Wielki kontener, w którym były automaty do gier. Bardzo popularne dla mojego dzieciństwa. Chodziło się, napierdalało tam w automaty. Ileś ściana się tam zmarnowało. Ale to było życie, kurde. To było życie. Idziemy zobaczyć nad morze. Tylko zerknę i wracam, bo już tam byłem. Sorry, że tak mówię. Taki przygaszony, ale jak mówiłem wcześniej, chory jestem. I trochę już tam wychodzę z tego, ale jeszcze gardło mnie trochę boli. Taki trochę osłabiony jestem. Potrzebuję się zalkoholizować. Kiedyś była taka baza wojskowa, jakaś stacja radarowa, czy coś takiego. Później zrobili tutaj knajpę, z której było zejście na plażę. Ja widzę, że już tego zejścia nie ma. I knajpy też nie ma. A szkoda, by była fajna. O, teraz się przyjemnie chodzi, jak nie ma wiatru. Tam lekki jakiś tam wieje. Patrzcie, jak te mewy fajnie stoją w wodzie. Patrzcie, jaka tam gruba stoi, widzicie? Ta, tutaj gruba stoi. Kurde, już zaczęło padać, no motherfucker. Patrzcie, tu żabka jest do 23. Luks. W tym lokalu przystanek Alaska. Jeszcze zjecie wszystko, co jest nad morzem. Ryba, frytki, kebab, pizza. Tu kiedyś wynajmowałem w tym żółtym domku, co to jest, to taki koło tej latarni, mini latarni morskiej. Wynajmowałem tutaj na samym poddaszu, właśnie tak jak są te, teraz akurat wieża zasłania. U góry wynajmowałem lokal, tylko z drugiej strony budynku. Bardzo mi o to wspominam, fajnie. Jeszcze z moją pierwszą dziewczyną, jak byłem. Kupę lat temu. Trzeba powoli wracać, rozpocząć alkoholizowanie organizmu, jak przystało na prawdziwego Polaka. Kuźwa, patrzcie, tu Dino jest. Patrzcie, to można z kulturką się załatwić. O. Toaleta płatna, ale nie można kartą płacić. A ja nie mam gotówki ze sobą. Idę od głównej drogi, tam jest droga i tak zmierzam sobie, patrzę, obserwuję, zobaczcie. Co wam to przypomina? Getto, Oświęcim, jakiś obóz koncentracyjny. Weź nie wyjdziecie, jeden sznur płotów. Tam dzieci, następny sznur. Masakra. Kurwa, co za czasy. Ja cię pierdolę. Getta, normalnie getta tworzą. I co najlepsze, ludzie się na to godzą, nie? Z własnej woli za to płacą. Powiem wam, już drugi raz przechodzę koło tego domu. Zobaczcie, jaki koszmar. Kurwa, jak można pomalować dom na czarno cały? Ja pierdolę, jak to wygląda. Creepy normalnie. Masakra. No, jestem w busiku. Zmęczyłem się, kurde. Ile mamy? Patrzcie, mamy 16 stopni w busie, ale jakoś na razie nie jest chłodno. Założę sobie bluzę, jak będzie mi chłodno i tyle. Kto tam przyjechał? Papucie już ściągnięte. Odpoczywam sobie. Jest luks. Takie ustawienie, powiem wam, że jest zajebiste. Wygodnie teraz. Tak zostawię. Co mnie kombinuję? Ja zawsze kombinuję jak łysy pod górę. O Jezu, mam nadzieję, że się wyśpią. Kurczę, od 3 dni praktycznie w ogóle nie sypią. Ta noc dzisiejsza, co była, to masakra, co chwilę się budziłem. Przez to tylko, że chory jestem. No to będziemy pić browarka. Patrzcie, tam taki mały mini stoliczek. W sumie tak sobie pomyślałem, że nie muszę nawet podnosić tego materaca. No chyba, że będę jakąś grubszą robił kuchenną rewolucję, to wtedy tak. Ale do takiej prostej śniadań to wystarczy ta moja taka decha, co sobie zrobiłem, polakierowana. Położę sobie tutaj elegancko i można sobie pichcić. Ale za stolik doskonale robi mi deska plastikowa.
jest całkiem spoko i zacnie. Także dzisiaj nie będzie ekskluzywnie. Piwo z kartonowych kubeczków. O, tak dzisiaj będziemy pić. Mam z czego, co prawda to nie pokal, ale walić to. Co za różnica. Wasze zdrowie w gardło nasze. Czy jakoś tak. Nie jest to kraftowe, ale może być. Pokażę wam coś. Patrzcie, jaki mam gustowny. Tutaj widzicie? Taka gustowna firanka. No muszę coś zrobić z tymi firankami. Coś wymyślę. Kurde, zbliża się wieczór i się coraz gorzej czuję. Zawsze tak jest w chorobie. No ale cóż, mam teraz 17 stopni w busie. Jak widzicie, w koszulce siedzę, jest całkiem spoko. Nie wiem, czy dzisiaj włączę ogrzewanie. Chyba że nad ranem, ale wątpię. Czekajcie, zobaczę, ile ma być stopni. Niby teraz jest 14, ma spać do 12, 11. Nie, to nie będę włączał. Będzie za ciepło. Dobra, piję. Jeszcze raz wasze zdrowie. Powiem wam, że strasznie nieprzyjemnie na dworzu jest. Strasznie wieje. Kolejne piwerio. O. No i właśnie się dowiedziałem, że moja GoPro 9 właśnie poszła, sprzedała się. Nawet nie zdążyłem wam tego powiedzieć, no mówię. Sprzedała się i tyle. No koniec tematu. Teraz kupuję 11. Chyba mówiłem, że kupię 10, ale kupię chyba 11. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczę. Poczytam, zobaczę. I tak będę co roku. Sprzedawał tą i dołożę troszeczkę, kupię sobie nowszy model. Dlaczego? Czemu? Bo tak chcę. I już. I bez dyskusji. I głupich komentarzy. To jest fascynujące. Słuchajcie, jedno naciśnięcie guziczka i przyjemnie się robi. Tak, kurczę. No bo na dworzu, słuchajcie, jest 14 stopni. Tu jest jeszcze ok, ale kurczę, ponoga zaczęło tak lizać nieprzyjemnie, że kurde musiałem włączyć. Webastą. Mam w tej chwili 19 stopni w środku. Webasto chodzi w trybie cichym, czyli 1-2 Hz i jest bardzo przyjemny. To jest fascynujące. Dobra, obejrzę film do końca. Słuchajcie, jest godzina 22. Idę spać, bo już tak jestem, kurczę, ta choroba mnie tak męczy trochę. Zmęczony jestem. Położę się spać, to może trochę sobie pośpię przynajmniej. Wyśpię się. A rano zrobimy sobie pyszną jajecznicę, dodatkowo bekonik i pyszną, świeżutką bułeczkę. Może mi się uda kupić tutaj w Dino z rana. Zobaczymy, będziemy tworzyć rano. Na chwilę obecną kończę film i kładę się spać i widzimy się już rano. Widzicie, która jest? 3:41. No nie mogę spać, kurde. Tak się obudziłem. Właściwie na siku mi się chciało. Siku mnie obudziło. Ale tak mnie głowa boli, kurczę, i gardło. To był głupi pomysł, żeby jechać. Jak człowiek chory jest. Jeszcze ten deszcz tak napierdziela. Ale to mi akurat nie przeszkadza, bo to takie fajne jest. Ja lubię, jak pada i siedzę w samochodzie. Już choroba, już od 3 dni tak mam, że w ogóle zawsze tak mam, jak jestem chory, to nie mogę spać. Nie, teraz też tak jest. Nie, i głowa nie boli mnie od piwa. Nie, to nie tego. Swędzi mnie gardło. Mam taką kluchę. Włączyłem sobie też ogrzewanie, bo 15 stopni było w samochodzie. Jak tak siedzę, to nawet tym to jest chłodnawo. Już jest 16. Już sobie ogrzewanko chodzi. To był dobry pomysł, kurde, żeby zamocować to tutaj. Genialny wręcz. No bo teraz musiałbym wychodzić tam, jak miałem poprzednio, i sobie otwierać na tym deszczu i włączać sobie właśnie ogrzewanką. A tak to sobie włączam kiedy chcę. Lux. Dobra, gaszę światło, bo tylko wzmaga mój ból głowy. Siema z rana, z mojego barłogu. Jest godzina 9:24, czyli od tej 5, powiedzmy 6 troszeczkę sobie pospałem. Jest całkiem spokojnie. No jak widzicie, wiecznie dzisiaj jest znowu. Ludzi prawie nie ma. Udam się do Dino, jakąś bułeczkę kupię. Mam ochotę na pyszną jajeczniczkę, taką wiecie, bekonik z boku, jajeczniczka, świeża bułeczka z masełkiem solonym. Idę do sklepu, zaraz wracam. Mam tu fajne dobro. Wydałem całe 23 zł. Nawet fajne, że tu jest Dino, bo to zawsze życie to taniej niż w tych sklepach Żabka i tym podobne.
Widzicie, tak się zastanawiam, żeby na rowerek nie skoczyć. Zobaczcie, pogoda taka nawet się wyklarowała. Bym sobie może pojeździł swoim składaczkiem. Co wy na to? Zobaczymy, jak się tam zmieni pogódka. Na ten czas robię pyszną jajeczniczkę z bekonem z boku, kanapeczką. Dobra, robimy. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Dzisiaj będzie z serii Marcel gotuje. Trzeba trochę ogarnąć ten chaos tutaj. Najpierw zaczniemy od smażenia bekonu, bo będzie jajeczniczka na masełku i bekonie. Grzejemy, tylko nie tak na maksa, bo kuźde se plastry boczku. Jak się na patelni nie zmieści, to go dziabnę na pół. Niestety trochę mnie to zajmie, takie smażenie, no bo widzicie jak jest. Niech to się smaży, w tym czasie weźmiemy sobie bułę, już przygotuję. Kupiłem taką, poznańska zdaje się chyba jest, nie? Wiecie, kupiłem masło z solą morską łowickie, jakaś masakra jest. Nie dość, że 125 gram zapłaciłem jak za zboże. To znaczy tak go wygląda. No to nie będziecie widzieć. To jakby ktoś wziął masło, roztopił, wsypał morską sól i wlał ten pojemnik. Masakra. Chciałem coś na wzór masła duńskiego, że one w konsystencji już jest lekko solone. Niestety nie było duńskiego. No i było łowickie. Więc kupiłem raz, więcej nie kupię. Jak bierzecie, nie ma w ogóle słoności. Dopóki nie natraficie na grudkę właśnie soli morskiej, wtedy jest słone. No ale chyba nie o to chodziło, nie? Dobra, odstawmy do ogrzania i zobaczmy jak tutaj nasz bekonik. No bekonik już strzela. Marcin, znowu widelcem jeździsz po teflonie. A tam. Dobra, myślę, że jedna porcja boczku gotowa. Dziwny talerz wziąłem, taki strasznie płaski. Dobra, lecimy z następną porcją. To będę na 4 razy, widzę chyba. Czekamy, no co zrobić. I tak się wiecie zastanawiam, żeby na ten rower nie skoczyć. Chociaż na godzinkę chcę pojeździć. Zawsze to trochę lepiej dla organizmu. A kurde. No nie można tego zwalić, tak trzeba. Ta zaraz mi na podłogę spadnie i będzie. Wczoraj już nie kręciłem, sobie też kanapę zrobiłem wieczorem. Kanapeczki są, bekonik można ściągnąć, niech sobie ostygnie, zrobi się wtedy chrupki. Ten tłuszczyk się za bardzo nie nadaje. Niech on tu się wciągnie trochę. Zanim jajka zaczniemy robić, pokroimy trochę tego szczypiorku, tak malutko. Bo nie wiem jak wy, ja lubię jajeczniczkę takim szczypiorkiem, czy to dymka się nazywa, nie wiem. Już wchłonęłaś trochę? Wchłonęłaś, dobra. Teraz jajkownicę będziemy robić. Dużo masełka. Najlepsza jajecznicka jest na masełku. Bo nam się spali. Gaszę znowu. Które trzeba, tak wiecie, specyficznie smażyć na tej kuchence. Bo bardzo dużo energii daje, kurde. Momentalnie się, kurde, spala wszystko. Myślę, że z 3 jajek to wystarczające będzie, co? Skorupka wpadła, to skorupką wyciągamy. Pamiętajcie. Delikatnie posólmy. Dobra. Czas najwyższy na to. Proszę bardzo. Tak wygląda moje śniadanko. Także życzcie mi smacznego, a jak wyjecie, to i ja wam życzę.
Chrupiący boczuś. Chrupiący bekon to jest to zajebiste i pożywne. No i już po sprawie pozmywane, powycierane ładnie. Teraz czas na kawę. Piję kawę i chyba wsiądę na ten rower. Nic się nie zmieniło po godynce. Nie, nic się nie zmieniło. No i wybrałem się, słuchajcie, w końcu na rower. Pojadę sobie, pozwiedzam. Chociaż nie ma co zwiedzać. Po tych ścieżkach takich sobie pojadę wzdłuż morza. Chcę pojechać do naszego miejsca, gdzie sobie łazimy. Zobaczę, jak tam zejście. Założyłem manetkę. Tak, Marcin, mówiłeś, że nie lubisz manetek. No nie lubię, ale zobaczcie, jak to idzie. Teraz to działa jak skuter, naprawdę. Wyżej możecie zobaczyć tu taki dziwny pasek. A to jest nic innego jak skleroza Marcina. Znowu zapomniałem kluczy, żeby przyblokować, no i mi to wyjedzie. A tak to sobie spiąłem to pasem. Na szczęście miałem taki pas, bo używam ten pas, jak złożę rower. Tego spinam, żeby mi się nie rozkłada podczas przenoszenia, bo to wszystko kierownica w lewo, wszystko rower w prawo się rozkłada i mnie to wkurza, tym pasem sobie spinam. Jest taki monolit. No i sobie go przypiąłem tak, no skleroza nie boli, ale właśnie takie rzeczy wychodzą, jak ktoś ma tą sklerozę, nie? Jeżeli chodzi o manetkę, ja mówiłem, że nie opłaca się stosować manetek w słabych silnikach. Zgadza się, podtrzymuję to, co powiedziałem, ale w normalnych rowerach. Co mam na myśli normalne rowery? Normalne rowery, czyli 26 cali, 28, 29. Tam nie ma sensu, bo ta manetka działa beznadziejnie. A tutaj, zobaczcie, silnik 350, ale kółko 20 cali. A jak wiemy z fizyki, im mniejsze koło, tym co? Ta siła jest większa obrotu koła. Dlatego, że ramię jest mniejsze. Dobra, Marcin, nie wykładaj tu fizyki. Zobaczcie, jak to jedzie. Naciskam manetkę. Zobaczcie, momentalnie startuje jak skuterem i jedzie się zajebiście. I tutaj manetka naprawdę się sprawdza. A to jest to zejście. Dobra, idę zobaczyć. I zejdę tam na dół. Ale fajne fale, Jesus Christ. Marcin, mogę zjechać. Nie, bo bym się wyjechał, kurwa, na tym. Ale zajebioza, patrzcie. Fajnie, nie? Ale kamieni, Jesus Christ. Patrzcie, jaki bunkier tam u góry. Gdzie? Znaczy pozostałości bunkrów. Udało mi się postawić na kamyczku. No i tak to wygląda, zobaczcie, jakie fajne wydmy. Drzewa tak niebezpiecznie stoją, w każdej chwili mogą rypnąć. A fale są takie, super. Nie, rowerem się nie da jeździć. Zbyt kopny piasek. Za słaby silnik, jakby był mocniejszy silnik, to by się dało jeździć, ale niestety nie dyrydy. Dobra, idziemy stąd, pojeździmy sobie po lesie, bo tutaj się nie da. Jakieś auto stoi pod samym morzem. Ciekawe, czy to można wjechać. Kasku nie zakładałem, bo po co? Nie chciało mi się. Marcin, bezpieczeństwo wszędzie. Oj tam, oj tam. Jak ten koleś tu wjechał? No zobaczymy, bo to jest jakaś droga. Tutaj wjechało. Tu jest droga. Zobaczcie. Jeszcze tędy pojechał, bo szlaban otwarty. No ale tak czy siak tego nie wolno robić, więc jakby go drapnęli, no to by było niezła kicha, że tak powiem. Oj, słyszycie mój napęd? Trochę kwiczy, jak się pedałuje. I to jest właśnie ten moment, gdzie Marcel używa tłuszczy do łańcuchów. Tylko wtedy, jak zaczyna mi coś kwiczeć, smaruję, a nigdy tam nie czyszczę łańcuchów, jakieś tam pierdoły w butelkach, co wyciągają, co się wyciąga, tam niby rozłączają go do butelek, wrzucają w nafcie, czy tam w ropie, kurczę go w rozpuszczalnikach, myją. To nie to, a później trzeba znowu smarować, bo piszczy, znowu smarować, bo piszczy. Brud jest potrzebny, ale to jest tylko moje zdanie, możecie się z nim nie zgodzić. W większości przypadków się ludzie ze mną nie zgadzają, ale ja mam to w dupie. Generalnie powiem wam, że teraz przejechałem teraz, nie wiem ile, zaraz zobaczę, 20 km i nie zmieniłem ani razu przerzutki, no bo to nie trzeba. O właśnie, to a propos zmian. Zmienię to też, wywalę też przerzutki stąd, bo to są niepotrzebne. Ewentualnie założę 3, chociaż nie, bez sensu. Wywalę, zamienię jakąś jedną zębatkę z tyłu, jedną blatowe z przodu, to już jest, bo to nie ma sensu. Po co ta przerzutka wisi tylko na dole? Niepotrzebne. Założę tylko napinacz, jakiś łańcucha i będzie wystarczająco.
No właśnie, to też będzie następna modyfikacja jeszcze. Ale ten rower, kurczę, zostanie ze mną na dłużej. O, na dużo dłużej. Jest przezajebisty. I dojeżdżamy już do Busonosa. Dojeżdżamy do mojego mobilnego domu. Stoi. Także przejechałem 21 km. Pozostało mi 49,6 baterii, czyli jeszcze... O Jezu, jeszcze sporo, ze 40 km bym przejechał. No i dotarłem. Mamy godzinę 14. Czas się zwijać do domu. Na dzisiaj będziemy kończyć. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcineczku. Nadmienić, jak Ci się podobają takie odcinki tego typu, co robię i chciałbyś wesprzeć mój kanał i to, co robię, mój styl życia, to po prostu postaw mi kawę. Link znajdziesz w opisie filmu. Dzięki i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!